But then I suddenly remembered there is a piece of reef in my fucking home. Zanim to ożenienie zrobimy, no to musimy to jeszcze odwrócić. Przepolerować spód, wyrównać wszystko. Będziemy odtłuszczać i spasowywać. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie uda. Jak mówiłem już poprzednio, prepping jest najważniejszy, żeby wszystko mieć pod ręką, żeby wszystko było ok. W trakcie klejenia zwłaszcza już było odtłuszczone, było przygotowane, zabezpieczone taśmami. No i tak sobie działam, nie? Powoli tak sobie działam. Dobra, muszę iść po papier. Papier ścierny, klocek jest, ale tamta tasiemka się odkleiła z papierem. No i co, przeszlifujemy to, wyrównamy tutaj te wszystkie łączenia, zwłaszcza sprawdzę, czy jest to wylewelowane między sobą. Tutaj na przykład czuję pod paznokciem, chociaż w zasadzie to nie. Tutaj troszeczkę. Tutaj po prostu trzeba to jeszcze troszeczkę przejechać, wyrównać. To wszystko, zaraz wracam. Ok, tego jeszcze nie widać, ale powierzchnia się bardzo ładna zrobiła. Jeszcze jakieś mikrorysy, ale to musiałbym, wiecie, naprawdę polerować. No, zobaczcie, dużo jest jeszcze na niej pyłu i tej pasty, ale myślę, że wygląda fajnie. Na moje potrzeby domowe wystarczy. Jeszcze potem przejadę samą taką pastą, takim futerkiem, przepraszam, nie pastą, tylko tarczą z futerkiem, żeby to dokończyć.
Dobra, moi drodzy, już jakieś 20 minut po klejeniu. Choina nie jest idealna, ale jest ciągła. Będzie złapało w większości. Są pojedyncze bąbele, ale tak jak mówię, jest to przyłapane w porządku, jak na ten poziom wykończenia ręczny. Fajnie, tam też pod spodem sprawdzałem. Pod tą czarną ścianą jest złapane na całej długości. Wszystko docisnąłem. No i gra. Więc to sobie teraz czeka. Jak to się sklei, to tutaj jutro może zaczniemy budowywać to tym kominem. Także spoko. Siema, jest kolejny dzień. Pokażę wam na szybko szafkę, bo w końcu jest! Przyszła! Chłop dostarczył. Powiem wam, że zrobił to pancernie. Naprawdę mi się to podoba. Teraz widzę, że troszeczkę jest za niska, ale myślę, że sobie tutaj wszystko ogarnę. Tutaj jest wstępnie wsadzony sump, w sensie częściowy sump. Myślę, że tutaj znajdę miejsce na wszystko, ale naprawdę to jest wszystko solidnie na tych profilach zrobione. Mega mi się to podoba. Więc tak to wygląda. Już mogę powiedzieć. W sumie jest zrobione solidniej niż myślałem. Sorry za tą rozwałkę w tle, ale jeszcze po przenosinach nie miałem czasu tego po prostu do końca posprzątać. Wybaczycie mi to, nie? Szafka się prezentuje spoko. Tutaj starać. Jeszcze stare, ale jare. A więc słuchajcie, tutaj mamy przygotowane elemenciki pod komin spływowy. Trochę mi z tym zeszło, ale wszystko już jest przeszlifowane. Otwory wycięte. Musimy to w ogóle przystawić do szafki, jak templatkę, żebym mógł wyciąć otwory w odpowiednich miejscach właśnie w blacie szafki. No i co tutaj mamy? Takie tam, wiecie. Będziecie widzieć na bieżąco. Nie będę wam teraz tłumaczył. Chodzi o samo akwarium. No to tutaj sobie przeszlifowałem te miejsca, w których będą klejone rzeczy do czego? Do komina spływowego, czyli te elementy, które wam przed chwilą pokazywałem. Tutaj sobie je będziemy dzisiaj już wklejać. W sensie samą podstawę i tą poprzeczkę, te poprzeczki. I jak to już będzie sklejone, to będę już montował tą część hydrauliki, która będzie tutaj w tej części, bo po prostu tak mi będzie łatwiej. Sami zobaczycie, że sobie nie zostawiłem zbyt szerokiego tego
komina, tu będzie chyba 10 cm, więc te wszystkie kolanka, wiecie o co chodzi, żeby mi się tutaj po prostu zmieściły. Łatwiej mi to będzie robić, jak to nie jest jeszcze w 100% zamknięte. Oczywiście nie jest tak, że to będzie niemożliwe do demontażu kiedyś w przyszłości będzie, tylko będzie to nieco utrudnione. Szalejemy dzisiaj dalej, kolejny dzień, ale już bliżej, coraz bliżej do tego upragnionego celu. Wy nie wierzycie, że ja to zrobię. Słuchajcie, przed chwilą przykleiłem tę nawierconą powierzchnię. Ona złapała już wstępnie. No i jeszcze chwilę dam temu, żeby to przyschło, żebym przy klejeniu potem czegoś drugiego nie osłabił i będziemy kleić te poprzeczki tutaj. Tutaj jedna i tutaj druga, które będą razem tworzyć taki ten tutaj komin spływowy, który ma być szczelny. Dobra, słuchajcie, zrobimy małe podsumowanie, gdzie jesteśmy teraz, także wam opowiem. Więc tak, akwarium, zbiornik mamy wykonane. Kleję powoli ten kosz spływowy. Już są tam 3 przegrody, 3 kawałki akrylu przyklejone. Zresztą widzieliście to. Brakuje mi kolanek 45 stopni, bo tam wam pokażę po prostu, żeby przeprowadzić przez ten otwór poprawnie tą rurę, muszę ją przesunąć, w sensie ona wychodzi daleko od ściany, ja muszę ją przesunąć bliżej, właśnie kolankami to zrobię. Więc jak przyjdą te kolanka, to robimy tą hydraulikę, która musi być. Wklejamy potem też rurki z PMMA, czyli też z akrylu rurki, które kupiłem specjalnie po to, żeby kleić w dół kosza spływowego, żeby zrobić taki właśnie syfon, taki zlew jakby. Żeby to skleić przy pomocy tego samego kleju, tego Weldon 4, czyli tego tak naprawdę rozpuszczalnika, a nie kleju, który spawa te elementy. Liczę na to, że mi się to ładnie zespawa. Jeśli będę widział tam, że tam woda gdzieś coś cieknie, czy coś nie tak jest, to po prostu to poprawię jeszcze klejem cyjanoakrylowym naokoło, żeby to wszystko pouszczelniać. No i tak naprawdę, słuchajcie, będziemy mogli kłaść na szafeczkę to akwarium.
A szafeczkę już też widzieliście, albo zobaczycie. Nie wiem, w którym odcinku to będziecie słuchać. Natomiast no, otwory też są już wywiercone w blacie, więc szafka jest jakby gotowa na przyjęcie akwarium. Co tutaj? Nadgonimy sobie kwestię sampa. Mamy na ten moment sklejone te 3 ściany ze sobą. Dzisiaj będę go chciał skleić już całkiem do końca, czyli druga ściana, czyli 4., ostatnia, spód, wszystkie przegrody według projektu. Chcę sobie teraz obserwować, czy z moim komentarzem, czy bez.